Witam Was w ten paskudny, mroczny i deszczowy poranek. Dzisiaj akurat pogoda odpowiednia, aby opowiedzieć o grze, która jest klasykiem wśród gier przygodowych, chociaż krytykom nie za bardzo się spodobała. Tą grą jest Phantasmagoria. Ponieważ druga część Phantasmagorii opowiada zupełnie inną historię. Nie będę robił zbiorczego tematu, dwójką zajmiemy się kiedy indziej, natomiast dzisiaj zajmiemy się pierwszą częścią. Phantasmagoria została wyprodukowana przez firmę Sierra. Nie wiem, czy tu widać to logo. Firma Sierra to firma rodzinna, założona w 1979 roku przez Kena i Robertę Williams. Początkowo była to firma nie zajmująca się grami, natomiast w 1980 roku zaczęli wydawać gry na PC-ta. Dzięki tej firmie mieliśmy przyjemność zagrać w takie serie jak Clary, King Quest, Police Quest, Space Quest, Quest for Glory, seria Goblins, seria Gabriel Knight, no oczywiście też Phantasmagoria oraz sporo innych gier z takich bardziej znanych tytułów wydanych przez Sierra. To był na przykład Half-Life 1, Spyro czy Crash Bandicoot na PlayStation 1. Phantasmagoria była projektem Roberty Williams, która postanowiła sama tą grę stworzyć, zaplanować. Jak nawet widzicie, nie wiem czy tutaj jest, na samej górze nad napisem Phantasmagoria jest imię i nazwisko właśnie głównej producentki tej gry. Sam tytuł sam skrypt do tego tytułu liczył sobie około 500 stron, co było 4 razy więcej niż scenariusz do średniego filmu. Przez 4 miesiące grupa 200 osób filmowała aktorów na niebieskim tle, aby potem podłożyć je na komputerowo wygenerowane lokacje i w ten sposób stworzyć wrażenie, że te postacie znajdują się w nawiedzonym domu. Do tego muzyka nagrana przez 135-osobowy chór gregoriański. Także jak widzicie, na tamte czasy, na rok 95, tego typu gra, tego typu przedsięwzięcie przy tworzeniu gry było dosyć spore i mówiło się o tym. Gra, jak mówiłem, została wydana w 1995 roku. Zobaczmy sobie, co tu mamy w środku. Mam takie folie, żeby nie zżółkły. Wiem, że trochę świruje, ale ostatnio niestety niektóre z moich gier lekko zostały uszkodzone, dlatego postanowiłem dmuchać na zimne. Gra Phantasmagoria została wydana na 7 płytach, co dzisiaj wydanie gry na 7 płytach może troszkę nawet może nie dziwić, bo wydane są gry na 2 czy 3 płytach DVD. Jednakże w ówczesnym czasie pomyślcie, że tak jak dzisiaj by jakaś firma wydała grę na 7 Blu-rayach. Trochę to rozpala wyobraźnię. Też rozpalało wyobraźnię graczy, którzy spodziewali się na tych 7 płytach Phantasmagorii znaleźć mnóstwo filmów oraz ciekawą fabułę. Niestety Sierra trochę oszukała użytkowników, ponieważ na każdej z tych płyt spora część danych się po prostu powtarza. Zabieg był konieczny, aby zminimalizować żonglowanie płytami, także pewne elementy w grze są takie same, także 7 płyt było czysto zabiegiem marketingowym. Jasne, dzisiaj byście powiedzieli, no dobrze, to można było wydać grę na 4 płytach i zainstalować całą grę na dysku i grać sobie z dysku. No cóż, wtedy dyski nie były takie duże, jak ktoś miał, nie wiem, giga 200 dysk, to był master, a zainstalowanie 7 płyt, wiązało się z tym, że trzeba było właściwie cały dysk opróżnić, a i tak było mało. Wtedy grało się po prostu z płyty, czyli dane były doczytywane bezpośrednio z nośnika i w momencie, kiedy kończyło się tutaj w Phantasmagorii na przykład jeden dzień, ponieważ gra się dzieje w ciągu tygodnia,
Kolejny dzień zaczynał się włożeniem nowej płyty do czytnika, no i wtedy można było sobie cały ten dzień spokojnie zakończyć. Fantasmagoria dzisiaj po tylu latach, no nie powiem, żeby była straszna. Gry, horrory, Fantasmagoria reprezentuje właśnie gatunek horroru. Są oczywiście teraz o wiele lepsze, potrafią lepiej straszyć. W ówczesnym czasie, no, co się miało, to się miało po prostu. Było wydane w ten sposób, zrobione w ten sposób i w jakiś tam miało oddziaływać w jakiś sposób na naszą wyobraźnię. Sierra, może nie Sierra, bardziej Roberta Williams postanowiła też popchnąć jakby gatunek rozrywki o krok dalej. I w grze znajduje się scena gwałtu. Scena gwałtu, którą można było spokojnie pokazać w złotopolskich, ale w ówczesnym czasie rynek gier komputerowych był to taki rynek dziewiczy, niewinny, gdzie nie spotykało się tego typu rzeczy. Ostatnio mogliśmy słyszeć dosyć sporą sprawę związaną z grą Mass Effect, gdzie można było nawiązać związek homoseksualny. Jednak Sierra wątek homoseksualny już troszkę wcześniej poruszyła, za sprawą drugiej części Fantasmagorii, o której opowiem sobie kiedy indziej, lub też starszej gry, nie pamiętam dokładnie wydawcy, nie pamiętam dokładnie tytułu, przypomni mi się, powiem następnym razem, gdzie też był poruszany wątek homoseksualny, także nie jest to w jakiś sposób coś nowego. Niemniej jednak Sierra w tamtym czasie, no, to był jakby kamień milowy w komputerowej rozrywce i pokazanie tego typu rzeczy na ekranie monitora było czymś nowym i dosyć takim gorszącym, może nie tyle użytkowników, co zawsze najbardziej zgorszeni są ci ludzie, którzy stoją z boku i nie interesują się grami, tylko coś słyszą i na tej podstawie się wypowiadają. Dla graczy to nie było żadna nowość, ale tak jak mówię, przeciwnicy gier komputerowych mieli dodatkowy argument. Zapraszam do części gameplayowej. Spróbujemy sobie pograć w tą grę po tylu latach, aż jestem ciekawy, jak ona się teraz prezentuje, przepraszam. Pamiętam, że jest dużo fajnych filmów, jest parę takich kwasów, które postaram się wytknąć w części gameplayowej. No ale myślę, że sama gra pomimo upływu lat jest nadal ciekawa, jak to wszystkie przygodówki. Im starsze, tym lepsze. Dobra, to tyle. Zapraszam teraz na część gameplayową gry Fantasmagoria autorstwa Roberty Williams. Fantasmagoria, wydana w 1995 roku przez firmę Sierra, nie zachwyciła krytyków. Zarzucano, że gra jest za krótka, jest w niej za dużo elementów gore oraz to, że rozdmuchany marketing dotyczący 7 CD okazał się oszustwem. Sama aktorka, która wcieliła się w rolę Adrienne, niejaka Victoria Morcel, zakończyła niedługo potem karierę aktorską, choć zdarzało jej się pogrywać w dennych filmach erotycznych rodem z Polsatu. Sam 500-stronicowy skrypt można zmieścić w jednym zdaniu. Małżeństwo kupuje nawiedzony dom, ona wyzwala ducha, duch opętuje jego, na końcu walczą, dobro zwycięża, koniec. Nic wyszukanego. W tamtych latach 7 płytek powodowało szybsze bicie serca na samą myśl o materiale, jaki został tam umieszczony. Niestety ja, jak i reszta użytkowników nabraliśmy się na puste hasła marketingowe, które nijak nie miały się do rzeczywistości. Dziś, uruchamiając ponownie tą grę po tylu latach, zostałem całkiem miło zaskoczony. Gra się naprawdę fajnie. Odkrywanie kolejnych tajemnic posiadłości Karnwasza sprawia niezłą frajdę. Kolejne sceny mordów oraz wzrastające napięcie pomiędzy Adrienne a jej mężem ciekawią i zachęcają do dalszej rozgrywki. Szkoda, że postacie są dosyć słabo nakreślone i płaskie. Co ciekawe, większość ról jest zagrana lepiej niż dobrze. Victoria Morcel sprawdziła się jako Adrienne i nie czuć zbytniej sztuczności w jej zachowaniu, jak to ma miejsce w innych grach tego typu. Podobnie rola jej męża wypadła całkiem porządnie. To, co wybija z historii, to rola na przykład tej paskudnej baby, która wprowadza wątek humorystyczny zupełnie niepotrzebnie. Gdy tylko widziałem gębę tej starej ropuchy w czapie skrzata, zaciskałem zęby w złości, a klimat gdzieś ulatywał. Szkoda.
Autorzy całkiem sprytnie ożywili odwiedzane przez Adrian miasteczko. Otóż po ulicy przechadzają się ludzie, których widzimy przez okno, inni pracują lub zajmują się swoimi rzeczami. Nie jest ich dużo, jednak urealnia to trochę akcję. Wygląd samych lokacji niestety odbiega sporo od dzisiejszych standardów. Autorzy wyrenderowali wszystko na 3D, ale w tamtych czasach technika niezbyt pozwalała na uzyskanie realistycznych miejscówek i większość wygląda bardzo sztucznie. Postacie nie zawsze są poprawnie wpasowane do lokacji. O ile przy statycznej kamerze można na to przymknąć oko, to przy ruchomej kamerze dzieją się rzeczy dziwaczne. Ponadto bohaterowie byli nagrani na bluescreenie i niezbyt dobrze wykluczowani, więc często towarzyszą nam jednopikselowe niebieskie obramówki wokół nich. Można to było jednak zrobić lepiej. Bardzo dobrze wypada muzyka, szczególnie ta z 7 aktu. Gregoriański chór wrzuca niezłe ciary na plecy i wprowadza klimat niebezpieczeństwa i zaszczucia. Dobra, ale jak się prezentuje sama gra? Cóż, to tradycyjna przygodówka point and click. Zbieramy przedmioty, rozmawiamy, używamy przedmiotów. Niestety ich samych jest bardzo mało. Nasze inwentory ma tylko 8 miejsc, przy czym chyba ani razu nie było do końca zapełnione. Zagadki są maksymalnie proste i nawet ktoś niezbyt rozgarnięty wpadnie na rozwiązanie błyskawicznie. Jeśli jednak zdarzy się, że ktoś się zatnie, mamy całkiem fajną opcję podpowiedzi. Jest nią czerwona czacha po lewej stronie, która grobowym głosem daje dość enigmatyczne wskazówki. Fajne. Fantasmagoria składa się z 7 aktów, które kończymy błyskawicznie. Nawet bez opisu i podpowiedzi zdarza nam się skończyć jeden akt w 40 minut, bez przewijania filmów. To mało. Gra też powoli się rozkręca. Przez 4-5 pierwszych dni nie dzieje się za wiele, a całe zintensyfikowanie akcji jest zawarte w 7 ostatnim akcie, o którym powiem za chwilę. Cieszą japę sceny gore zawarte w grze. Moją ulubioną jest rozrywanie twarzy głównej bohaterki przez demona. Dziwne, że takie sceny zaprojektowała Roberta Williams. Jak wspomniałem wcześniej, w grze zawarta jest scena gwałtu, która wywołała niemałą burzę w tamtych czasach. Dziś trochę ta scena śmieszy. Gościu w majtach wykonuje dziwne ruchy przy wrzeszczącej żonie. Spokojnie taka scena mogła się znaleźć w Klanie albo w Ojcu Mateuszu czy innym gównie i nikt by nawet na to nie zwrócił uwagi, ale wtedy szkoda gadać. W grze można zginąć, ale tylko w ostatnim akcie. Sam 7 dzień jest dość ciekawym eksperymentem. Otóż możemy go skończyć na kilka sposobów, w zależności od tego, jakie przedmioty aktualnie posiadamy. Sam pomysł później został wykorzystany przez Sierrę w grze Urban Runner, o którym powiem kiedy indziej. Gra ma jeden spory kwas, który mnie irytował przez całą rozgrywkę. Zapytajcie mamę, żonę, babcię, ciotkę, siostrę, dziewczynę, czy przez 7 dni codziennie śmigałaby w czarnych dżinsach, trampolach za dyszkę i w obleśnej pomarańczowej bluzie znalezionej w sklepie ciuchy z paczuchy. Ja znam już odpowiedź. Moja żona też była zniesmaczona wyglądem głównej bohaterki, która wygląda jak menel. Technicznie gra dziś nawet daje radę. Polecam od razu włączyć przeplot, bez niego filmy rażą pikselową i rozmazanymi japiszonami bohaterów. Jedną z wad na pewno będzie brak możliwości włączenia napisów. Jednak postacie nie używają jakichś dziwnych zwrotów i jeśli trochę znasz angielski, nie będziesz miał problemów, żeby ogarnąć fabułę. Na końcu zostawiam pytanie, czy grać. Odpowiedź moja brzmi grać i jak najbardziej. Takich gier już nikt nie zrobi. To klasyk przygodówek, pomimo narzekań krytyków, znawców i pseudoznawców. Fantasmagoria jest jak dobre wino, im starsza, tym smakuje lepiej. Łyknięcie tego tytułu nie zajmie Wam dużo czasu, a zobaczycie całkiem fajną Victorię Morsel w całkiem niefajnej pomarańczowej bluzie z lumpeksu, parę interesujących sposobów mordów oraz poznacie historię Zoltana Karnowasza i jego nawiedzonej posiadłości.